Cześć, dzień dobry. W dzisiejszym odcinku będę rozmawiał z Joanną Figarską, fotografką z Wrocławia, która oprócz tego, że profesjonalnie zajmuje się fotografią ślubną, portretową i powiedzmy taką komercyjną, jest też aktywnie działającą fotografką analogową. Zdalnie łączymy się z Brighton do Wrocławia. Cześć, Asiu. Cześć Kubo, bardzo miło. To może zaczniemy od tego, powiedzmy od twojego chleba codziennego, czyli od tej fotografii właśnie weselno-komercyjnej. Ja może mówię weselno-komercyjna, ale zdaję sobie sprawę, że tego jest o wiele więcej. Firma i marka fotograficzna Asi nazywa się Look at Me Photo. Czy możesz opowiedzieć krótko o jakby swojej drodze, jak doszłaś do tego, że w tej chwili żyjesz z fotografii? Z wykształcenia jestem filolożką, skończyłam filologię polską na Uniwersytecie Wrocławskim, specjalizację krytyka literacka i artystyczna i długo chciałam być związana jakby z dziennikarstwem, z pisaniem. Miałam pracować w wydawnictwach, chwilę pracowałam, potem pracowałam w różnych firmach, gdzie taki klasyczny styl pracy od 8 do 16 naprawdę nie był jakby dla mnie, ponieważ mnie roznosiło. Ja chciałam być tak jakby cały czas w ruchu, więc zdecydowałam się założyć firmę. No i tak robię zdjęcia i żyję z tego już od 3 lat. W tej komercyjnej fotografii też oferuję swoim parom czy rodzinom możliwość wykonania sesji aparatem na kliszę. Jak idzie z tą fotografią analogową na weselach? Czy pary są chętne na coś takiego? Są chętne, chociaż dla nich to jest bardziej jako taki dodatek do oferty. I zazwyczaj robię zdjęcia podczas przygotowań, troszkę na weselu i najwięcej robię podczas pleneru, ponieważ wtedy mamy czas, żeby się ustawić, żeby wszystkie dobrać dobrze parametry. Dla nich to jest trochę ciekawostka. Coś tam z dzieciństwa pamiętają, że były takie aparaty. Dużo osób w ogóle się dziwi, że to jeszcze istnieje, biorąc pod uwagę bogactwo fotografii cyfrowej. Nie przywiązują się tego od razu. Dopiero efekt końcowy, kiedy pokazuję im, jak wyszły te zdjęcia, to jest rzeczywiście wow. Tak jakby poczuli ducha tej fotografii analogowej. Nagle sobie przypominają, że tata robił, że dziadek miał ciemnie, że jakaś ciocia ma taki aparat, że gdzieś w domu też poniewiera się jakiś zenit. Coś jest takiego innego w tych zdjęciach niż w tej fotografii cyfrowej, nawet dla osób, które jakby nie spotykają się z tym na co dzień. Ale oprócz tej fotografii komercyjnej pod szyldem Look at Me, Asia ma też jakby drugi projekt, który nazywa się Punkty Styczne. I to jest projekt, który zajmuje się tylko i wyłącznie właśnie fotografią analogową. Przez dłuższy czas, z tego co pamiętam, były tam tylko zdjęcia czarno-białe, ale zauważyłem, że od pewnego czasu na przykład na twoim Instagramie pojawiły się też zdjęcia kolorowe. Powiedz mi, może zaczniemy od tego, skąd ta zmiana? Dlaczego pojawiły się tam zdjęcia kolorowe? Ponieważ, powiem nieskromnie, uważam, że te czarno-białe już jakby opanowałam. Robiłam bardzo długo projekt Międzyczasy. Wpadłam w pewien jakby, nie stereotyp, tylko rytm jednego typu fotografii. I nie chciałabym cały czas być w tym, ponieważ jestem za tym, żeby cały czas się rozwijać, a fotografia kolorowa, szczególnie na aparatach analogowych, jest według mnie trudniejsza. Jeden z fotografów, którego bardzo cenię, Michał Łuczak, z którym rozmawiałam jakiś czas temu, powiedział, że jak się chce zacząć kompletnie nowy projekt, jeżeli coś cię zmęczy, to musisz się totalnie odciąć. Spróbować wejść w totalnie nową estetykę, w totalnie jakby nowy styl. Chciałabym zacząć robić właśnie nowy projekt, który będzie dla mnie wyzwaniem. I takim projektem właśnie jest dla mnie, póki co projektem bez nazwy, jest fotografia kolorowa, przede wszystkim analogowa, ponieważ dla mnie jest to jakby większe wyzwanie jako fotografa, jako osoby, która chciałaby się zajmować też tym na coraz wyższym poziomie. A dlaczego na samym początku zaczęłaś od zdjęć czarno-białych? Ponieważ uważam, że każda osoba, która się uczy fotografii albo chce zacząć robić zdjęcia, powinna zacząć od fotografii czarno-białej, ponieważ na niej możemy nauczyć się tak naprawdę najlepiej pracy ze światłem, z tonacjami, z kontrastem. Możemy zobaczyć, jak pada światło, żeby była ta skala szarości między czernią a bielą. Dla mnie fotografia kolorowa jest trudniejsza, ponieważ trzeba nie tylko zwracać uwagę na kompozycję, na to, kto jest na tym kadrze, ale jakie są kolory, czy one się nie gryzą. Łatwiej mi operować jakby kliszami czarno-białymi
bo wiem, jaki jest mniej więcej kontrast i jak to wyjdzie, niż kliszami kolorowymi, gdzie każda jakby marka ma swoje kolory, ma swoje jakby tonacje, ma swoje plusy i minusy, więc tutaj jest jakby więcej rozkminek mam. Ale na fotografii właśnie czarno-białej nauczyłam się tego, co jest dla mnie, według mnie w fotografii najważniejsze, czyli uważności. I bardzo mi w fotografii cyfrowej pomogła fotografia analogowa, ponieważ w fotografii cyfrowej nawet jak robię dużo zdjęć, to jednak panuję nad aparatem. Ja wiem, że chcę zrobić to zdjęcie i to jest właśnie wszystko dzięki fotografii analogowej. Więc może rozwiniesz temat rozkmin o kolorze czerni i bieli i kliszach. Na czym fotografowałaś czarno-białe? Wiem, że fotografujesz na Ilfordach. Powiedz o kliszach. Jakie lubisz do czerni bieli, jakie lubisz kolorowe? Powiem Ci, że tak, jeżeli chodzi o czerń i biel, to najbardziej lubię Ilforda 400 Pan, ponieważ tam są dobre jakby dla mnie kontrasty. Bardzo lubię też kliszy firmy Agfa, bo nie pamiętam tych, kurczę, nie wiem, dokładnie tych wszystkich, może powinnam je znać na pamięć. A jeżeli chodzi o kolorowe, to ja biorę te takie najbardziej pospolite, które kiedyś były, które by można było kupić w kiosku. Ja, tak jak Ci mówię, eksperymentuję, bardziej kupuję klisze, nie zawsze jakby patrzę, jaki jest efekt tego zdjęcia, ale lubię eksperymentować. Nie mam jeszcze tej pewności takiej, jak miałam przy czarno-białych zdjęciach, więc czasami potem jeszcze robię zdjęcie komórką, żeby je mieć. Przeszliśmy do rozmowy o tej fotografii analogowej i właśnie wspomniałem punkty styczne. Czy możesz opowiedzieć w ogóle o idei na początku tych punktów stycznych? Bo z tego co wiem, na początku miało to właśnie łączyć to twoje wykształcenie i to zamiłowanie do słowa z fotografią, tak? Już po studiach też ale też na końcówce studiów współtworzyłam dużo wystaw wraz z Martą Przytakiewicz z klubu Firlej we Wrocławiu. I często zdarzało się, że przeprowadzałam wywiady z fotografami, których prace były pokazywane, albo pisałam recenzje z wernisaży, ale jednocześnie robiłam te zdjęcia swoje. Więc punkty styczne, bo chciałam właśnie połączyć, czyli słowo z fotografią. Chciałam, obok tego, że ktoś może wejść i obejrzeć moje zdjęcia, chciałam też pokazywać ciekawe wystawy, ciekawe wernisaże, ciekawych fotografów, ale też ciekawych kuratorów. Bardzo chciałabym do tego projektu wrócić, tylko jak zakładasz swoją firmę, to są jakby inne priorytety. I obiecuję tutaj publicznie, że ten czas znajdę, bo brakuje mi pisania, brakuje mi przeprowadzania wywiadów czy rozmów z osobami, które mają ogromną wiedzę na temat fotografii, mają doświadczenie w poszukiwaniu na przykład fajnych i dobrych fotografów. Poruszyłaś wątek wystaw, właśnie kuratorów, jakby odwołujesz się trochę do takiego świata fotograficznego, który, nie wiem, dużo z nas, którzy spędzamy tak naprawdę większość naszego życia, takie, nie wiem, inspiracji szukamy w internecie i siedzimy na naszym Instagramie i Facebooku, to jest świat, który dla wielu z nas jest trochę taki, nie wiem, niedostępny, obcy, jakby nie mamy do niego dojścia. Czy możesz powiedzieć coś więcej o tej, powiedzmy, analogowej stronie fotografii? Co ci to daje? Powiem Ci, że możliwość chodzenia na wernisaże to jest coś niesamowitego. W takim sensie, że masz styczność nie tylko z osobą, która robiła te zdjęcia, ale masz je jakby fizycznie przed sobą i co jeszcze jest ważne według mnie, widzisz przestrzeń, w jakiej są umieszczone. Kiedyś, jak byłam w Łodzi, ale już nie pamiętam w jakiej galerii, były zdjęcia takiego fotografa, którego mam szczęście znać osobiście, czyli Filipa Zawady. I widziałam je gdzieś w książkach, jakby rozmawiałam o nich z autorem, ale jak byłam w tej galerii, to na przykład jedno zdjęcie tak samo było ogromne. Było też kilka bardzo małych, czyli jakby fizyczny kontakt z pracami daje Ci takiego kopa, że Ty musisz jakby się skupić, musisz inaczej, musisz pomyśleć, tak, dlaczego on umieścił tak albo ona te zdjęcia. Inna ciekawa rzecz, którą mogę powiedzieć o Asi, jest to, że Asia jest też wykształconym fotografem. I wspomniany Filip Zawada był jej nauczycielem w Ośrodku Postaw Twórczych we Wrocławiu, w którym, jakbyś nazwała, czy to były studia, czy to był kurs? Nie, to był bardziej taki kurs, który trwał właściwie 1,5 roku. 3 semestry, był dla mnie ogromną bombą wiedzy, tak? I właśnie Filip Zawada, Krzysiek Solarewicz i Arnau Vidal byli moimi nauczycielami i miałam ogromne szczęście, że ich poznałam, ponieważ praca z nimi totalnie zmieniła moje myślenie o fotografii. Inspirowali mnie do tego, żeby robić zdjęcia, żeby
żeby próbować, żeby eksperymentować. Mieliśmy też na zajęciach bardzo dużo korekt fotograficznych, więc ja właściwie co tydzień przynosiłam zdjęcia i rozmawialiśmy o tych zdjęciach. OPET to jest takie jedna moja wielka miłość, która pobudziła jakby mnie do tego, żeby robić jeszcze więcej zdjęć, być uważniejszym, jakby też pracować na tym, że dobra, to jest fajne, ale może można zrobić coś jeszcze fajniejszego. A to, co czasami nam się wydaje beznadziejne, bywa tam, że jest tam ogromny potencjał w takim projekcie czy w takiej fotografii. I oni zaczęli właśnie mnie tego uczyć, żeby z jednej strony lekko i jakby z radością podchodzić do fotografii, a z drugiej strony z tą uważnością, jakby szukaniem tematu i możliwości pokazania jakby innych perspektyw w rzeczywistości. Opowiadasz o tym i jakby brzmi to, jakby to był taki bardzo, powiedzmy, płodny artystycznie i intelektualnie właśnie ośrodek i czas w twoim życiu. Ale powiedz mi, czy to, czego się nauczyłaś w tym opecie, czy to ma jakieś przełożenie potem na twoje profesjonalne życie fotograficzne? Sporo osób mi mówi, jak ogląda moje zdjęcia ślubne, że tam nie ma tylko klasycznych kadrów, takich, gdzie są wszędzie, że część zdjęć ma to coś takiego, coś innego, że jednym może się to podobać, innym się nie będzie to podobać. Ja się staram zawsze jakby włączyć ten element niezwykłości w zwykłości w każdy reportaż, jakoś inaczej tą parą, tę parę konkretną pokazać i myślę, że to jest właśnie to, co zostało mi z OPET-u, żeby szukać takich kadrów, które nie są do końca oczywiste, chociaż przedstawiają jakąś konkretną rzecz. Wiadomo, że w fotografii komercyjnej te zdjęcia też muszą być z tych najważniejszych momentów, tak? Czy z momentu chrztu, czy z momentu przysięgi małżeńskiej. No nie mogę sobie jakby kompletnie odfrunąć i być wielką artystką, bo parze jednak zależy na tym, żeby był ten moment zarejestrowany, żeby takie zdjęcie pokazujące też emocje było, ale już wesele, plener, przygotowania są takie, że można wykorzystać tą wiedzę, którą tam zdobyłam. Oni mnie właśnie nauczyli tego, że czasami przesunięcie obiektywu w lewo albo w prawo może dać zupełnie inny efekt i żeby się tego nie bać. Więc tak, OPET na pewno nie wyszłam stamtąd, było fajnie, zamykam ten rozdział, cześć, tylko właśnie oni mi dali poszerzyli mój horyzont, jakby moją rzeczywistość fotograficzną. Jesteś konsekwentna, widzę, w tej chęci nieustannego kształcenia się, bo mówiłaś o tym, że twój projekt Punkty Styczne po części miał być też takim projektem, który pozwoliłby ci rozmawiać i uczyć się od kuratorów czy innych fotografów. Kształciłaś się w OPT i właśnie robiłaś potem też różne takie bardziej profesjonalne kursy. Czy możesz powiedzieć o tym, co one ci dały i jak je oceniasz? Wiesz co, to były jakby kursy czysto jakby zawodowe, tak? Jakby ślubne, jak pracować na weselach i tak dalej, i tak dalej. I rozmawialiśmy też tam z takim dość znanym fotografem, który ma 20-letnie doświadczenie. Krzepiące było to, że pokazał nam swoje pierwsze zdjęcia i pokazał nam zdjęcia, które robi teraz. Więc widać, że konsekwencja i chęć nauki, chęć rozwoju może doprowadzić naprawdę do wspaniałych efektów. Miałam też super kurs na początku studiów, chociaż tak, nie pamiętam dokładnie nazwy, ale to był kurs fotografii modelingowej. Bardzo mocno zrozumiałam, że to ode mnie zależy, jak będzie efekt końcowy fotografii, szczególnie jeżeli chodzi o plener. Czyli ja ustawiam modeli i ten kurs bardzo dużo mi dał takiej wiedzy, że wiem, że moja para nie będzie się stresowała tym, że nie umie się ustawić, bo ja to wiem. Ja im pokazuję też, że panuję nad sytuacją, wiem, co robię i ten właśnie kurs pracy z modelkami, które były też trudnymi osobami, no to mi pokazało właśnie, że fotograf nie może nie wiedzieć. Czy gdybyś mogła na przykład utrzymać się wyłącznie z fotografii na filmie, czy byś poszła w to 100%? Tak. Bardzo chciałabym kiedyś zrobić na przykład całą sesję plenerową tylko na klisze. Chciałabym mieć taką wystawę z wielkimi formatami, chciałabym mieć z małymi, chciałabym je sprzedawać i jeszcze więcej tych zdjęć. Więc myślę, że tak, ale nie wiem kiedy to będzie. Na pewno ci powiem. I to załatwia klasyczne pytanie pod tytułem marzenia i plany na przyszłość. Dziękuję bardzo, że nie musiałem tego zadać w tej formie, bo to by było okropne.
Dziękuję, Asiu, że zgodziłaś się wystąpić w pierwszym odcinku. Ja mimo studiów dziennikarskich nie mam wielkiego doświadczenia z przeprowadzaniem wywiadów, także bardzo się cieszę, że trafiłem na tak elokwentną osobę jak ty, która właściwie załatwiła wszystko za mnie i niewiele musiałem robić. Dziękuję i powodzenia.